Cześć, witam serdecznie. Zobaczcie, wypaliły mi się LEDy w tym dużym akwarium. Tu z prawej strony zostało tylko czerwone pasmo. Tutaj jedna rura jeszcze trochę świeci na niebiesko, dlatego że tutaj są dwie u góry. Jedna dawała takie niebieskie światło. No to ona jeszcze coś tam pyka. Ale te pozostałe już pozostały czerwone LEDy. I przypuszczam, że one za chwilę też się wypalą. Zbliżmy. Jakoś tragicznie pod wodą to nie wygląda. Na szczęście nie mam tu roślin za wiele. Tam gdzie są, to jeszcze te LEDy działają troszeczkę. No ale zamierzam wkrótce wymienić na taką lampę, jak pokazywałem, za 21 euro. Z tym, że zmienię sobie żarnik z czasem. Dzisiaj Wam pokażę, w jakim kierunku zamierzam iść z żarnikami. Oczywiście LEDowymi. No a na wstępie chciałem też się wytłumaczyć, czemu mnie chwilę nie było. No niestety troszkę mi się zdrowie pogorszyło, musiałem badania porobić. Trochę mam za wysoki cukier. No, musiałem pochodzić po lekarzach, jeszcze jutro muszę iść, także no, nie miałem czasu. Poza tym tam u góry troszeczkę podziałałem. Mam to nowe akwarium, ale to pokażę kiedy indziej, jak będzie relacja z domu. Tam się trochę pozmieniało. Tak więc no, przepraszam, że z opóźnieniem z tą relacją z dołu, no ale siłą rzeczy no nie miałem czasu, trochę źle się czułem, dlatego poszedłem do lekarza oczywiście. No i efekt jest taki jaki jest. No ale myślę, że ruszymy z powrotem z tymi odcinkami. Takiego dużego nie ma, może odstępu tydzień czasu, ale mimo wszystko no i muszę nadrobić z tymi relacjami. Chyba do jesieni będę te relacje robił, bo no, poprzybywało mi szkła, trochę szkła zmieniłem, zrobiłem restarty, może nie tyle restarty, co na razie restart jeden taki pełny. Zaraz Wam pokażę wszystko. No i zastanawiam się nad jeszcze jednym akwarium, czy też tam nie zrobić restartu. Póki co przyglądam się. No, czeka mnie też bardzo duża przecinka. No, jest moc pracy, jak zwykle w Fishroomie, oprócz takiej zwykłej, normalnej pracy, którą trzeba wykonywać, dbając o akwaria. No i jeszcze dochodzą jakieś inne rzeczy związane z życiem. Ciężko wszystko pogodzić. Niestety. Co zrobić? No tak to już jest. Dobra. Tutaj pokażę to akwarium oczywiście w relacji. Myślę, że na samym końcu. Najpierw chcę zmienić to oświetlenie, żeby tutaj lepiej było widać wszystko. Jak widać, ryby żyją. Trochę wcześniej odpaliłem Fishroom, więc akurat tutaj można gipcia zobaczyć śpiącego jeszcze. Alfonso jest tam pod korzeniem, więc jego nie wypatrzymy teraz. Musi się obudzić. No, ten sobie tutaj śpi na zewnątrz. Jeszcze 15 minut temu tutaj było zgaszone. No, one troszkę czasu potrzebują, żeby się wybudzić. No, teraz jeszcze w związku z tym, że to światło jest takie słabe, no to nie ma takiego uderzenia światła, w momencie kiedy bym odpalił już normalnie oświetlone akwarium. No, trzeba wymienić te LEDy, bo żrą prąd niepotrzebnie, a nic z tego nie ma za bardzo. Zobaczmy teraz w takim razie Fishroom. Otóż i Fishroom. Tak to tu wygląda obecnie. Wszystkich akwariów nie będę pokazywał. Pokażę te, które akurat uważam, że coś tam się zmieniło lub też ma się zmienić. No trochę i tak tego będzie do pokazania.
Na początek zacznę może od tematu światła, tak pokrótce. Zrobię dłuższy odcinek na ten temat, jak kupię lampę do tego dużego akwarium, jak widzieliście. Obecnie chciałbym iść w kierunku tych LEDów. Jak widać, mają też białe i czerwone LEDy te rury. Ta rura ma 1,50 m. Są oczywiście pajęczyny, bo pająki wyżerają mszyce, które tutaj ustawicznie mam. No, tabliczkę znamionową możecie zobaczyć tutaj. No, tak to więc wygląda. W tym kierunku idę. Te rury są dedykowane do roślin. Naprawdę bardzo dobre. No, tutaj jest duża odległość pomiędzy akwarium a tą lampą. No i da się jakieś akwaria zrobić, co widzieliście w przeglądzie, bo widzieliście te tutaj 3. Kompoma 31. Tutaj Glonarium i mieczyki Katemako, czy też platki. Mam już takie lampy właśnie tutaj u góry. Mam też tutaj nad tymi plastikami technicznymi. Tutaj mam ryby do rozmnażania, podławiałem takie grubsze samice triapeli. Wcześniej miałem takie lampy, one też są bardzo dobre. To są lampy techniczne. No naprawdę ich długowieczność jest zaskakująca. One już były używane, kiedy je wziąłem, po prostu no, to był odpad z reklamy. No i mam je już gdzieś koło 5 lat. No i świecą cały czas elegancko. Zobaczcie sobie tabliczkę znamionową. No, gdyby ktoś szukał, to można znaleźć po tej tabliczce producenta i co to za lampa. No jak widać pod tym światłem rośliny chcą rosnąć, jak widać. Tutaj też jest pod tym światłem. Tutaj akurat mam mętną wodę, bo robiłem kurację na te pławki, no i kwitnie mi woda. Niestety. Także no te lampy są dobre. Pierwszą rzecz, którą chcę Wam pokazać, co tutaj się zmieniło, no to jest restart tej paludarium. Wcześniej miałem tutaj szczupieńczyki Degata i proporczykowce Fundolopanchak Shili, czyli proporczykowce Shila. No Shili teraz są tam w tym takim płytkim. Dałem tam kupę muchów, dość sporo ich wyciągnąłem, tak ponad 30. No i około 30 Degata, które mam tutaj w baniaku. Nie, tutaj mam Degata, jak widać, a tu obok mam młode szczupieńczyki pręgowane, te dzikie, Aplohelius lineatus, czyli szczupieńczyk pręgowany. No a tutaj teraz obecnie będę budował akwarium dla drzeworodek. Póki co mam ryby, które chcę tutaj trzymać. Teraz sobie na nie zbliżymy. Momento. No na razie zbiornik jest tylko taki techniczny. Jak mówię, zbieram sobie wszystko do niego. No ale ryby mogą już pływać. Są tutaj mieczyki Signum. Przed chwilą widzieliśmy go. No i moje wieloplamki. No coś kuleje mi ta grupa, w związku z czym przeniosłem ją tutaj. Zostało mi kilka, nie chcę się rozmnażać. No, problemem były wypławki wcześniej tam w akwarium. Także rozumiem, czemu nie przybywało wcześniej młodych. No a teraz jak zrobiłem ten nowy baniak, to stwierdziłem, że można je wpuścić tutaj będzie.
Może akurat tu się rozmnożą. No, widzimy mieczyka Signum. Tam mam taką pękatą samicę, może ona rzuci coś na rybkę tutaj. No teraz ich nie widać, bo one są malutkie i są rozproszone po akwarium. Podłoża jak widać jeszcze nie ma. Póki co mam Anubiasa. To jest Anubias wyciągnięty z tego paludarium. Zobaczcie sobie jego rozmiar. To jest Anubias Barteri. On częściowo był pod wodą, częściowo nad wodą. A teraz zobaczcie sobie pozostałe rośliny, ich wielkość. Otóż moje nowe cudo. Teraz się nie da filmować, bo jest za jasno w pokoju. Niestety dopiero wieczorkiem można, ale to będzie dedykowany film do tego akwarium. Dopiero jest w budowie. To, co chciałem Wam pokazać, to jest mikrozorium właśnie z tego paludarium. Jedno, drugie. To drugie dam koledze Grześkowi. Jest jeszcze trzecie takie. No i paproć, którą za chwilę zobaczycie. Mikrozorium. No oczywiście Anubias, którego widzieliście w piwnicy. Także no sporo roślin. Sporo tam narosło. No i zaczęła się głuszyć ta roślina, jak widać. Już niektóre listki zaczęły brązowieć. Na razie tego nie ruszam, to sobie samo odpadnie. Niech roślina zaskoczy tutaj dobrze. To dopiero świeża jak baniak, także no, ciekawe ryby tu są. Tak chwilę pokażę na zdjęciu, albo może na końcu. Widać dość spore to wszystko porosło. Szczególnie te Bolbitis 3 to masakra. No dwa szczególnie dużo urosły, co widzieliście. No i przy okazji widzieliście, że coś nowego założyłem na górze. Musiałem się pochwalić. To, co tutaj sobie płynie, to jest Poecilla species Chimalpa. Też je tutaj przeniosłem, bo był w innym baniaku, w ogóle tych ryb nie widziałem. Tutaj w końcu mogę je zaobserwować. Tamten baniak jest za gęsty, wymaga przycinki, no i ryby automatycznie po prostu siedziały w krzokach. Zresztą to pokażę dzisiaj jeszcze. No teraz właśnie też siedzą w krzokach, ale nie ma ich tak dużo, więc coś widzę. Tam była samica, ale o, to jest pan, ale on jeszcze nie jest ubarwiony. Nabierze kolorków trochę. To jakiś gatunek Molinezji, ale co to jest, nie wiadomo. No, popłynęła sobie. No ale chociaż tyle mogę zobaczyć tutaj, więc to jest dla mnie postęp. Mieczyki Signum, no czają się też, ale siłą rzeczy też je widzę. Może podsypię trochę karmy, to wypłyną bardziej. No póki co wypłynął młody samczyk. Jeszcze nie ma miecza. Ale to z pewnością będzie samiec. Pozostałe dwie ryby, które mam,
są, znaczy mają plamkę ciążową, widać taką ciemną. Tutaj ryby tego nie widać. No jest smuklejsza. 100% to będzie samiec. No zobaczymy. Mam nadzieję, że się rozmnożą, bo te samice też pękate są, szczególnie jedna. Że wypłynie, ale wypłynęła samica trzymalpy. Tutaj, a to ten samczyk. No ale widać samicę trzymalpy. No będzie można w końcu jakiś filmik zrobić o tych rybach. Wieloplamka. No, wiele do o tam widzę kogoś, nie to. Nadal trzymalpy. Samice tam są, mieczyka, ale nie chcą wypłynąć teraz. A, była, jest. Jest jedna samiec. No jak widać jest taka masywniejsza, no i ma tą plamkę bardzo wyraźną. Także myślę, że w tym baniaku rzucą jakimiś młodymi. Mają ku temu warunki. Zastanawiam się, czy się przełamią i przestaną być takie puchliwe. Bo miałem je w innych, mocniej zarośniętych baniakach. No i tam te ryby siedzą cały czas w gąszczu. To jest ich ulubiona strategia. Szczególnie właśnie w tym jednym akwarium, w którym były, no to tam w ogóle mogą siedzieć w krzakach, bo prąd wody napławia żarcie i po prostu pod liście roślin nie muszą stamtąd wychodzić. O proszę, to za scenka. No ona jest grubaśna, powinna coś tutaj wypuścić. To by było super. Dobra, zobaczcie co dalej. W tym baniaku od pewnego czasu miałem problemy. Wymierała mi ta Sagittaria. Widać, że jest taka marna. O, wyrwałem jej stąd całą masę. Jeszcze muszę pousuwać takie obumierające. Przy okazji, robiąc tutaj, grzebiąc, bo byłem zdecydowany zrobić tu restart, no to odkryłem przyczynę tego, co się stało. Sagittaria została zaduszona przez glona. To taki dość fajny glon. Możecie go zobaczyć tutaj. No i kto by pomyślał, że glon może tak zadusić rośliny w ten sposób. No cóż, trzeba na to zwracać uwagę. Tam w tym akwarium limek będę musiał na to też właśnie zwracać uwagę. Trochę go przerzedzać co jakiś czas, bo jak widać może udusić roślinom korzenie. No, mam tutaj platki Bumblebee, jak widać. No i moje głupiki Red Tiger, znaczy Rubin Tiger. Tam gdzie wcześniej miałem, przeniosłem Quintanę Atrizonę. No, głupiki mają tutaj miejsce. Jest go więcej. Wcześniej miałem tutaj grupę, w której pojawiły się te miecze. Zostawiłem kilka najlepszych samców tutaj. One nie mają miecza, ale mają ładne kreski.
No i poczekam, aż się grupa namnoży i znowu ją przesortuję w kierunku tego miecza. No widzę, że on tak się nie za często pojawia. No nic, obserwuję baniak. Zobaczymy, jak rośliny ruszą, no to nie będę go restartował. Jeżeli nie ruszą, no to trzeba będzie wszystko wyrwać i zrobić baniak od nowa. Nie chciałbym tego, bo jest stary już. Dość dobrze tutaj wszystko rosło swego czasu, więc może po usunięciu glona, usunięciu tych martwych roślin, no wszystko się odbuduje. Fajnie by było. Zobaczmy następne rzeczy tutaj do zrobienia. Chciałem Wam pokazać jeszcze moje nowe ryby. Dałem je do moich lorek, to strysony. Jest trio tutaj. Ale pozostałe, o, jedna samiec jeszcze jest tutaj, a samiec jest gdzieś schowany. O, widzę jego ogon. Jest gdzieś tutaj. No, bardzo fajne ryby. Cieszę się, że je mam. Dość duże tutaj stado tych ryb już jest na dnie, więc więcej nie będę dokładał. To jedna z tych większych gorek, no ale nie jest na wierzchu. Wrzucę filmik, za chwilę sobie zobaczycie, jak ich jest więcej. A teraz Wam pokażę, co chciałem zrobić. No i oczywiście rozmnożyły się moje klatki Rio Tampetek. Jest trochę na rybku młodego. Niestety ryby mi tu strasznie kopią. No i muszę usunąć apanogetony stąd, bo to się kiepsko odbija na ich liściach, one są delikatne. No i obumierają, jak ten mułek się osadza. Anubiasów muszę tylko odkurzać, chociaż też tam się napławia na nie i na borbitis, ale nie obumierają tak liście jak tutaj. Nie ma wyjścia, trzeba roślinę zabrać będzie. No, do tego nowo zakładanego zbiornika zabrałem Ulvaceusa. Mam tam jeszcze jedną cebulę, która się budzi, ją też zabiorę, a tego apanogetona przeniosę całkiem gdzie indziej. Myślę, że tam na górę go wezmę do tego nowego akwarium. No a tutaj zamierzam usunąć te kamyczki i dosypać piasku. Mam tu już przygotowany ten piasek. No, zobaczmy dalej. Jak widać, woda mętna po operacji na wypławka. Tutaj robiłem profilaktycznie, bo będę miał nowe ryby, które chcę wpuścić. Odławiam głupiki, większość 95% wyłowiłem, zostało się trochę na rybku i kilka sprytnych samic, których nie mogę odłowić. No ale będę próbował, może w nocy się uda. No i trzeba zrobić tutaj potężną przecinkę, zobaczcie co tu się dzieje. No, naprawdę jest tego multum pod wodą. No i nad wodą też. Mam to. O, ładna emersja się zrobiła. Póki się wciornastek nie pojawi. No ale trzeba zrobić przecinkę. O, tu jest jedna z tych sprytnych samic. No i być może wpuszczę tutaj grupę mieczyków pigmei za jakiś czas. No tylko tak jak wspomniałem, trzeba usunąć trochę tego hydrokotyla, przyciąć anubiasy, przynajmniej to co tutaj już wyłazi mi z przodu. No i nad bolbitis popracować, bo ogromnie się rozrasta tutaj. Zagłuszy mi wszystkie rośliny. Stanie się to samo co w paludarium, a to chyba moje najstarsze akwarium obecnie, więc nie chciałbym tego.
No, a gupiki to były te Japan Blue tutaj. No bo trudno poznać, bo nie ma samców. Co się stało z nimi? No, te, które zdecydowanie chciałem odrzucić, czyli z podwójnym mieczem na ogonie, one pójdą do mojego kolegi Grzesia. A te, które chcę sobie zostawić, bo nie rezygnuję z tej linii, tylko chcę ją przesortować i jakby odświeżyć z rybami, na których mi zależy. Na rybek sobie ten mały taki całkiem zostawiam. Potrzebuję mieć grupę samic dziewiczych. Mam już odłowioną grupę tego narybku w innym baniaku, takim małym. Jest tam. Cofnijmy. Jest tam. No i teraz jeszcze sukcesywnie odławiam. No, żeby móc puścić te mieczyki, nie chcę, żeby były tutaj gupiki i konkurowały z nimi. A jak nie odłowię tego narybku, to nie będę wiedział, co jest mieczykiem, a co jest gupikiem. Dopóki mi ten gupik nie urośnie, no i będzie mi wyżerał karmę tym mieczykom. No, taki jest plan w każdym razie. Jeżeli chodzi o to akwarium. No tu obok też była kuracja na wypławki. A tutaj profilaktycznie, bo daje tutaj dużo planktonu z baniaków z ogródka, więc pomyślałem, że to nie jest zły pomysł. Dobra, zobaczmy dalej sobie. Pokażę Wam, co się stało w baniaku tutaj obok. No cóż, obok mam grupę proporczykowców Dolopanchax, Siostedi, Niger Forma. Tutaj pan i dwie samice. Dałem im komary teraz. No ale co się stało w baniaku? Zdemolowały baniak totalnie. Pokopały mi tutaj z dziury. No, wcześniej miałem tutaj szczupieńczyki karłowate, Epiplatys annulatus. No i to było trafisko dla nich. Myślałem, że na razie sobie przeniosę te ryby tutaj, bo chcę je dać do rozmnażania. A to muszę im zrobić odpowiedni pojemnik. No a tutaj okazało się, że no, taka kicha. Wzięły i zdemolowały baniak do spodu. No jak widać, samice są masywne. Ciężko tu teraz nawet filmować, bo się taka zrobiła mętnawa woda, bo one ustawicznie chcą się rozmnożyć. Wyżarte są już. No i kopią po prostu dołki, gdzie by chciały składać ikrę. To powoduje, że babrochy się podnoszą. Co zrobić? Ale tutaj będę właśnie robił restart. Ryby za niedługo przeniosę do takiego plastiku, tam im dam torf. Będą mogły tam kopać do woli. No i spróbujemy coś wylęgnąć z tego torfu. Może się uda akurat. Inaczej się nie da ich rozmnożyć. No, ten baniak to teraz porażka niestety. Tutaj Wam chciałem pokazać samce, które odłowiłem z tych Japan Blue, które wydają mi się ciekawe. No i zamierzam z nich jeszcze wysortować te, które naprawdę będę chciał rozwijać dalej. Chciałbym, żeby na powrót jak najbardziej przypominały tą formę, która do mnie dotarła. To by była ryba w tym stylu, z trochę krótszymi tymi białymi paskami na obrzeżach ogona, ale coś w tym stylu. Są to takie ryby. No muszę się im przyjrzeć. Ale jak widać wszystkie są ładne. Muszę się im przyjrzeć, co bym sobie chciał zostawić, jaką linię. Zostawię ze 3, może 4 samce. No i wpuszczę dużą grupę dziewiczych samic. Zobaczymy, co z nich wyjdzie wtedy.
No bo te z podwójnym mieczem, o ile one są, oczywiście one są bardzo ładne, ale no ja chcę mieć te, które miałem na początku ryby. Jeżeli chodzi o kolorystykę, no to naprawdę są dobre. I zarówno te, jak i te z podwójnym mieczem. Te z podwójnym mieczem, jak ktoś lubi takie większe gupiki, to jeszcze ładniejsze od tych są, bo naprawdę ten ogon jest taki dosyć duży już. Przypomina tego gupika reticulata bardzo, czyli tego hodowlanego. No ja chcę ryby, które bardziej przypominają te dzikie anglery. No i w związku z tym takie sortowania, a nie inne. No ale mam w czym wybrać. Już wybrałem naprawdę, bo dla Grzesia jest 25 par. Ryby, które mi się całkiem nie podobały, nad Mersami to wpuściłem do tego wielkiego akwarium. Tam już są gupiki od pewnego czasu, więc może tam coś ciekawego wyskoczy samo z siebie, co kiedyś odłowię. No, naprawdę niezłe. Tu mam taką ciekawą sinę, ale to może zrobię w odcinku dedykowanym, coś więcej powiem. To jest ta zwykła taka strzałka wodna, którą sadzicie w stawikach, czy tych oczkach wodnych koło domu. Sagittaria sagittarifolia. Ponad wodą ma takie strzałki, dlatego nazywa się to strzałką wodną. A pod wodą ma takie szerokie dosyć liście fajne. Coś jakby w stylu takiej karłowatej Vallisnerii gigantea, bo te liście są właśnie tej szerokości co w gigantei, ale tutaj są one dość sztywne, niektóre jak widzicie wystają ponad wodę już. No ale to sobie omówimy to akwarium. Nie jest jakieś imponujące, ale no te rośliny, które tutaj są, to jest ciekawostka, że można to hodować sobie w akwarium. Dobra, zobaczmy coś dalej. Tutaj mam taki płytki baniak, plastik, coś takiego. Dobre na tarlisko dla szczupieńczyków albo proporców. No ale ja mam tutaj coś, co wygląda jak na rybek. Natomiast to są ryby dorosłe. Nazywa się to Danionella translucida. Ryby spokrewnione z danio. Tylko dorastają tak do 1,5, może 2 cm. No, czekają sobie tutaj na swój baniak. Zamierzam zrobić im akwarium tam, gdzie teraz są te fundulopancha, które zdemolowały to tarlisko. No, to jak powiedziałem, to tarlisko jest do restartu na pewno. No i zrobię sobie gatunkowy baniak dla tych małych rybek. Danionella translucida. Może ich sobie jeszcze dokupię. Tutaj mam ich 9, ale one są tak małe, że 9 to będzie kiepsko wyglądać. Więc myślę, że dokupiłbym drugie tyle. No i zobaczymy, może coś w stylu bym zrobił biotopu dla nich. Poczytam sobie o tym. Póki co siedzą sobie tutaj. To jest tak małe, że ten plastik naprawdę swoją powierzchnią sprawia, że one mają olbrzymią przestrzeń do pływania. Zobaczcie sobie, tak małej rybki. Tak to wygląda, jak się popatrzy bez zooma. No i to, ostrość nie było. Tak to jest bez zooma. Tak jakbym teraz patrzył na to ja obok. Więc wyobraźcie sobie jednak, że no, pomimo tego, że to jest małe, no, mają gdzie sobie żyć. No ale problem jest taki, że o ile mają tutaj fajnie, to ja nie mogę kręcić filmów z nimi. A to bardzo rzadki gatunek rybek. Także one sobie czekają, ale na pewno się doczekają. Póki co muszę zdobyć kolejne plastiki z tej serii, jak tutaj widać. No, te mam zajęte.
Tutaj mam takie małe, ale one są no, mało przydatne. Potrzebuję takie dwa duże, właśnie jak te, które tutaj stoją, albo trzy nawet. A, o tym nie wspomniałem. Tutaj stoi pęknięte akwarium. Widać jak strzeliło. W relacji z domu wspominałem o tym, że no, nimki poszły mi przez to. Jeszcze można zobaczyć, nie starłem, co tutaj było. Żerawinki przetrwały w większości, a no niestety limki została jedna. Może dokupię sobie, zobaczymy. Myślę, że tak. Na to akwarium to nie wiem, co z nim jeszcze będzie. Czy będę to próbował kleić. Może by miało to sens, miałbym jakiś tam kolejny baniak techniczny. Teraz sporo ich mam, tych baniaków technicznych, no bo namnażam ryby. Jest możliwość zdobycia tych różnych rzadkich gatunków ode mnie w obecnej chwili. Także jak coś, to zapraszam do kontaktu ze mną na Messengerze, na Facebooku. Nie wszystkie gatunki, które mam tutaj w Fiszrumie, oczywiście mam w ilościach dostępnych do przekazania dalej, ale no trochę mam. Także można zapytania słać. Bardzo chętnie odpowiem i no, to na pewno wspomaga moją działalność, jeżeli chodzi o Fiszrum, bo dzięki temu mogę go utrzymać. No i w związku z tym mam całą baterię tych plastików w domu, też mam. Jak szukacie jakichś rzadkich ryb, mogę je dla Was znaleźć. Oczywiście no, to się wiąże z jakąś tam prowizją dla mnie za to, że te ryby dla Was szukam, później je przechowuję i wysyłam do Was. Ale jeżeli szukacie czegoś naprawdę rzadkiego, no to jest możliwość złożenia zamówienia u mnie. Być może mnie się uda znaleźć, bo to nie jest powiedziane, no ale powiedzmy, że mam już spore możliwości. A w związku z tym rośnie bateria, rośnie ilość gatunków. Nie wszystkie ryby są dla mnie, ale jest możliwość zrobienia materiału, znaczy zdobycia materiału o nich i zrobienia filmów. Także no, o ile mi zdrowie pozwoli i czas znajdę, to myślę, że tych filmów będzie sporo. No, na dzisiaj to chyba będzie tyle z tego, co tutaj na dole. Cofnijmy się. Chyba tyle z tego, co tutaj na dole. Jak widać, działam. Chciałem coś jeszcze powiedzieć. A, jeszcze miałem jedną rzecz pokazać na koniec. Pokażę Wam atak Monstera. Momento. Otóż i moje nieszczęsna panorama, ale no, jest tutaj moja kreweta. Chciałem zauważyć sobie tutaj. A teraz pokażę Wam atak Monstera. No. Czasem wyżej skacze. Teraz nie zauważyła odpowiednio wcześnie. Czasem jest tak, że gdzieś tutaj siedzi. Wtedy jest najlepiej, jak siedzi na tej półce. Robi taki wielki wyskok. Ale zobaczcie, jak wielka urosła już. Ona trafi sobie do domu. Tą panoramę według Waszych sugestii słusznych obrócę po prostu tył do przodu. Pójdzie sobie do narożnika na ścianie. No myślę, że w ciągu miesiąca to zrobię. Myślę, że w ciągu miesiąca to zrobię. No i cóż, krewetę będę mógł obserwować na bieżąco. Jest mega olbrzym.
No i jak obrócę tą panoramę, to można będzie, o kurczę, tu mówiła się ostrość, będzie można lepiej ją filmować. Póki co tutaj nic nie robię w piwnicy już, bo nie chcę się stresować. Tutaj te wszystkie konary są pozaplatane ze sobą. Jak będę miał już przygotowany narożnik w pokoju, no to wtedy będę mógł ją raz porządnie zestresować i po prostu przenieść od razu do nowego baniaka. Oczywiście najpierw będę musiał stopniowo spuszczać wodę i rozkładać to drewno na poszczególne klocki Lego. Na krewetkę wyłowię dopiero jak będę mógł ją bezpiecznie wyłowić. Nie chciałbym jej krzywdy zrobić. No i trafi sobie na pół dnia, powiedzmy, do Kajfasa. Ja w tym czasie przeniosę panoramę, zabuduję ją drewnem, wyczyszczę jej oczywiście drewno wcześniej, wyskrobię jej szczotką, no i zrobimy jej domek od nowa, tylko w drugą stronę. No, a na dzisiaj to chyba będzie tyle. Tyle chciałem rzeczy pokazać z tego, co tutaj ciekawego obecnie jest. No, oczywiście można by było, jak to powiedzieć, no, każde akwarium po kolei przejrzeć, ale to myślę, że odcinek byłby za długi. No, jeżeli chodzi o rzeczy, które planuję, zmieniam, no to właśnie tutaj między innymi ten regalik mały zniknie, ten, który jest tutaj za folią obok, przyjdzie sobie tutaj, on ma więcej tych poziomów, no bo nie będzie tej panoramy, więc no tutaj spokojnie wejdą mi jeszcze 2 poziomy akwariów, tych 60. Dołu, ze względu na to, że pęknie baniak, bo to nie ma nic tam. No a tutaj będzie restart. Tak więc dobra okazja, po prostu jak już będę miał narożnik na krewetkę gotowy, ją przeniosę, wszystko tutaj sobie na spokojnie rozkładam. Można spokojnie będzie ten zbiornik też rozłożyć, no bo wyjmę sobie rośliny, wyłowię ryby, a to, że tam się zabełta, to i tak baniak jest do restartu. No i w ten sposób to rozwiążemy. Myślę, że to dobry pomysł jest. No, na dzisiaj to wszystko. Może odpalmy Fish Room. No, na dzisiaj to może już wszystko, tak jak mówię. Postaram się co tydzień kręcić taką relację, bo tutaj wbrew pozorom dość dużo się zmieniało. Tutaj dość dużo było też plastików, bo niedawno wysłałem sporą partię ryb, 22 gatunki aż do jednej osoby. Było tego prawie 100 ryb. Tak więc no, możecie składać różne zamówienia ciekawe u mnie, kto wie, może dla Was też dobędę ryby. Zapraszam też do Patreona, ponieważ o tym jeszcze może zrobię osobny odcinek. Ryby, które można pozyskać ode mnie, kupić u mnie. Osoby, które są patronami, mają 20% zniżki, więc to się opłaca. Naprawdę się opłaca, tym bardziej, że ten patronat to 15 zł z hakiem. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam do kolejnych filmów. Cześć!